Jeffrey Dahmer lub jak kto woli, kanibal z Milwaukee. W latach 1978-91 dopuścił się morderstwa 17 mężczyzn i chłopców, za co został skazany na 15 wyroków dożywotniego więzienia. I jeżeli ktoś z Was nie oglądał o nim serialu na Netflixie lub po prostu nie zna tej historii, to musicie wiedzieć, że Dahmer kolekcjonował części swoich ofiar i dopuszczał się między innymi aktu kanibalizmu. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do amerykańskiego miasta Milwaukee w stanie Wisconsin i odwiedzimy miejsca, które wiążą się niestety z jednym z najsłynniejszych i najbardziej przerażających amerykańskich seryjnych morderców. Słuchajcie, znajdujemy się na naszym pierwszym miejscu, czyli domu babci Jeffreya Dahmera. Czemu tutaj przyjechaliśmy? Ponieważ ten dom bardzo wiąże się z całą tą historią, jaką Wam opowiemy i przedstawimy. Ale cofnijmy się teraz parę lat wstecz, czyli do domu rodzinnego Jeffreya Dahmera, który znajdował się nieopodal Cleveland. Jeffrey Dahmer, urodzony w Milwaukee, przeprowadził się ze swoją rodziną, czyli z bratem, mamą i tatą, właśnie w okolice Cleveland w Ohio, gdzie uczęszczał do szkoły. Od najmłodszych lat tak naprawdę pociągały go martwe zwierzęta, kości. Nawet w jednym z miejsc schował martwego psa, aby sprawdzać, jak on się rozkładał. Ale idąc dalej, Jeffrey miał duże problemy z alkoholem. Został w późniejszym czasie również wysłany przez swojego ojca do wojska, z którego został wyrzucony po 2 latach również przez alkohol. Rodzice Jeffreya mieli problemy również ze swoim związkiem. W pewnym momencie się rozstali, więc Jeffrey, można powiedzieć, że był zawsze takim dzieckiem, któremu brakowało uczucia swoich rodziców i myślał ciągle, że ten jego brat jakby jest taką bardziej perełką swoich rodziców niż on sam. Dlatego dalej brnął, można powiedzieć, w te psychopatyczne myśli. Ale przenieśmy się do 78 roku, czyli pierwszego morderstwa Jeffreya Dahmera. Pierwszą ofiarą Jeffreya Dahmera był Steven Hicks, chłopak, który jechał na koncert. Jeffrey przejeżdżał samochodem obok niego w jego rodzinnym mieście, zobaczył, że stoi na uboczu i podjechał, zapytał się, czego nie podrzucić, albo lepiej, żeby może zapalił z nim trawkę i napił się w jego domu, bo ma wolny dom. No i Steven zgodził się, wsiadł do samochodu, pojechali do Jeffreya. Jeffrey w pewnym momencie wziął hantel i uderzył Stevena w głowę. Nie był to śmiertelny cios, ale następnie udusił go tym hantlem, jego ciało schował w piwnicy i było to pierwsze morderstwo. Po paru dniach stwierdził, że to ciało trzeba poćwiartować i wyrzucić w pobliskim lesie, aby nikt więcej go nie zobaczył. My jesteśmy właśnie pod domem babci, gdzie Jeffrey się tutaj przeprowadził, ponieważ rodzice chcieli go, można powiedzieć, wyciągnąć z alkoholizmu i może dom babci to właśnie ten dom, dzięki któremu zacznie normalnie funkcjonować. Wyjdzie z tego alkoholizmu i początkowo myśleli, że mi się udało, ponieważ zaczął pracować w pobliskiej fabryce czekolady, no ale w dalszym ciągu pił i sprowadzał młodych chłopaków. Zobaczcie, jak Jeffrey miał blisko od swojej babci do pierwszego klubu 219, 14 minut samochodem. Milwaukee nie jest dużym miastem, ale ma rzeczywiście te wszystkie ulice prościutkie, chodniki i bez problemu mógł sobie jeszcze w tamtych czasach pokonywać te odległości praktycznie, że na piechotę, ale też i jeździł samochodem, bo jest taka, czy to nie jest legenda, tylko opowieść. On nawet to na swoich taśmach nagrał, jak rozmawiał ze swoim prawnikiem, że po prostu podświartowane ciało kiedyś wiózł samochodem i zatrzymała go policja, a on był pijany. I mówi, że pokłócił się, ma problemy z rodziną, z rodzicami, pokłócił się i on w nocy chciał odreagować i pojechał wyrzucić śmieci. Oczywiście te śmieci to nie były śmieci, tylko kawałki ciała, a policja go wtedy puściła. I jeszcze taki będzie drugi motyw, ale do niego przejdziemy później. Dojechaliśmy do Milwaukee Downtown, miejsca, w którym jest wiele klubów, wiele imprez i generalnie taki, można powiedzieć, nocne życie. I generalnie Dahmer też tutaj poszukiwał swoim ofiar, ponieważ wśród wielu klubów, które znajdują się w Downtown, znajdują się też takie specyficzne, które pasowały do jego upodobań. I także posłuchajcie o pierwszym z nim. Jednym z takich miejsc, a zarazem jednym z pierwszych miejsc był klub 219. Ofiarom podawał środki uspokajające, zapraszał do siebie do domu. Oczywiście tam później je dusił i zabijał, ale nie chodzi tutaj o metody, chodzi tutaj o to, kogo szukał. Szukał młodych
homoseksualnych mężczyzn, najlepiej jeżeli byli dobrze zbudowani, bo bardzo to się podobało Damerowi. Ten klub w latach 80. się nazywał La Aux de France. Prawdopodobnie źle to wymówiłem, ale to był bar dla transseksualistów oraz dla homoseksualistów. I generalnie tutaj poznał Antoniego Searsa, jedną z wielu swoich ofiar. Ciało było poćwiartowane, czaszka była schowana, tak samo były zachowane jego genitalia. Plotki mówią, że ta czaszka była schowana w szafce, w fabryce, w której pracował, do której miał cały czas dostęp. Kolejne kluby ciągnące się dalej i tutaj budynek, który niegdyś był klubem, a w tym momencie jest, słuchajcie, u góry są zrobione apartamenty, natomiast na dole widać, że ten fragment jest do wynajęcia, ale nas interesuje, Łukasz, te drzwi chyba, albo następne drzwi. 235, tak? 235, dokładnie, to jest to. Tak jak słyszeliście, wejście do apartamentów, oczywiście ta niechlubna sława ciągnęła się za klubami, także Klub Feniks, który już nie istnieje, ale dalej ciągnie się za nim mroczna przeszłość, wśród której Dahmer zapoznał i zamordował 2 klientów właśnie tego klubu. Co ciekawe, jednego i drugiego wiązał aspekt finansowy. Pierwszą ofiarę zachęcił niską kwotą $50, ale obiecał mu, że zapłaci mu $50 w zamian za to, gdy pójdzie z nim do domu i porobi mu gołe zdjęcia. No oczywiście skończyło się to tym, że otrzymał środki nasenne, no i zamordowaniem tej osoby. Tak samo drugiej osobie też obiecał pieniądze za to, że uda się z nim do domu i również przypłaciła to życie. Także Klub Feniks, 2 ofiary, ale co ciekawe, dosłownie kawałek dalej, kilkanaście metrów dalej znajduje się inny, bardzo ważny klub w historii Dahmera. To też ciekawe, bo zobaczcie, tych klubów jest tutaj dużo, ja się powtarzam, wtedy ich było jeszcze więcej i oni wszyscy znali Dahmera, bo to było takie środowisko, wiesz, trochę, że tak powiem, zamknięte, hermetyczne. Wydaje mi się, że chyba tak jest ogólnie, że to są zamknięte środowiska. No chyba. I do czego jakby też zmierzam, że była kiedyś taka historia, że jakiś chyba barman się skapnął, co nie? Że komuś coś podał i dostał bana na wchodzenie do danej restauracji. Było coś takiego. No i poczekaj, następny, on teraz zmienił nazwę, ja tylko sprawdzę w telefonie, żeby nie pomylić. Z Wall Streetem trzeba to kojarzyć. Coś tam było z Wall Street, tak. Wall Street Stock Bar, ale ta nazwa mogła się znowu zmienić. Wall Street Stock Bar, no. Jest, to jest to. Jest. Wall Street Stock Bar. Zamknięty jest aktualnie, wiesz, wszystko jest pospuszczane. Ale tutaj był kiedyś klub bar, który nazywał się 219. Dahmer po przeprowadzce do swojej babci miał na koncie, przynajmniej oficjalnie, dopiero 1 głowę. Po przeprowadzce do swojej babci oczywiście po jakimś czasie zaczął wracać do swoich takich niechlubnych poczynań, czyli obnażania się, picia alkoholu i generalnie taka chęć mordu w nim wróciła. I właśnie tutaj przenosimy się do klubu 219, w którym zapoznaje Stevena Tuomiego, pierwszą ofiarę, którą zamordował z domu swojej babci. Słuchajcie, ten klub wielokrotnie musiał zmieniać nazwę, ponieważ był kojarzony z Jeffreyem Dahmerem. Przez wiele lat był opuszczony zresztą, bo już po tych kilkunastu, kilkudziesięciu latach zmienił nazwę. Wall Street Stock Bar, normalny już tutaj klub, nie kojarzący się z tą mroczną historią, ale to właśnie tutaj kilkadziesiąt lat temu Dahmer poznał pierwszą ofiarę, już mieszkając w swojej babci. Kluby klubami, ale też i bardzo ważna rzecz, a mianowicie to, że większość tych osób, które wybierał na swoje ofiary, mówię nie wszystkie, ale większość, były to osoby czarnoskóre, ponieważ w tamtych latach jeszcze panowało coś takiego, że nie do końca przejmowaliby się, policja tutaj mam na myśli, osobami czarnoskórymi, tak jakby zaginęły osoby o kolorze skóry białej, więc też to daje dużo do myślenia, co się działo w tamtych czasach. Natomiast teraz już odchodzimy od miejsca tych barów, skąd właśnie Dahmer, to jest może złe słowo, ale tak było, znajdywał, poznawał i potem wykorzystywał swoje ofiary, ale udamy się do fabryki czekolady, która może jest głupia w tej całej historii z samej nazwy, ale jest bardzo istotna. Ładne to Milwaukee. No ładne. Teraz jak jechali się do tego centrum, to nawet to spoko. Spoko, to nie? Takie nie jest jakoś bardzo wysokie. Tutaj takie Broadway, zobacz. O, bez kitu, no. Jeszcze jaką mają nazwę taką naklejoną, jak za starych czasów. No, Riverside. Rzeczna strona. Chociaż najlepszym tłumaczeniem to są Lakersi. Los Angeles, jeziorowcy. W tym miejscu kiedyś znajdowała się fabryka czekolady w Milwaukee o nazwie Ambrosia i właśnie w niej pracował Dahmer. Natomiast to, co jest ciekawe, to w momencie, kiedy dostał pierwszy wyrok, to mógł wyjść z więzienia,
ale pod warunkiem, że będzie pracował właśnie w tej fabryce i pełnił tutaj nocne zmiany na stanowisku, nazwałbym to miksera. Przepraszam, że wieje wiatr, ale Milwaukee jest obok Chicago, a Chicago to jest bardzo wieczne miasto. Natomiast to, co jest istotne, w 1989 roku po jednym ze swoich morderstw prawdopodobnie w szafce pracowniczej swojej przetrzymywał właśnie w słoiku głowę swojej ofiary. Fabryka została zburzona, ponieważ przeniosła się w inne miejsce, ale od tamtego czasu pozostał po niej po prostu zrównany z ziemią plac. Kolejne miejsce na mapie Damera, oddalone o 6 minut od stadionu i fabryki czekolady, to Hotel Ambassador, do którego często zwabiał swoje ofiary, tak samo jak było w przypadku tej pierwszej ofiary, czyli Stevena Tuomiego, który finalnie oczywiście jego zwłoki wylądowały u babci, zapoznał go w klubie 219, no ale gdzieś do tego morderstwa musiał dokonać. I tak, 87 rok, zaprasza swoją ofiarę na drinka, oczywiście zaprasza go do hotelu w wiadomym celu. Jak Dahmer później zeznawał, nie miał chęci zamordowania go. Generalnie miał takie dziwne zboczenie, że lubił słuchać organów wewnętrznych śpiących ludzi. Generalnie wrzucił te tabletki nasenne Stevenowi, ofiara zasnęła. No i Dahmer następnego dnia, gdy się obudził, przerażony zauważył, że ma całe zakrwawione dłonie, a jego ofiara nie żyje. Z tego, co mówił, w pijackim amoku zamordował swoją ofiarę i to była jedna z jego pierwszych ofiar, w zasadzie druga, ale pierwsza zaczynająca serię jego morderstw. Schował zwłoki do walizki i wyszedł. Mało tego, podobno jeden z pracowników pomógł mu wynieść tą walizkę i nawet zażartował, że czemu to jest takie ciężkie, czy masz tam zwłoki? On podobno odpowiedział hehe tak. No i potem historia toczy się tak, że te zwłoki wiezie do babci, przez tydzień one leżą, wydobywa z niej organy wewnętrzne, kości porozbija młotkiem, a wszystko wyrzucił na śmietnik. Tych zwłok nigdy nie odnaleziono. Oczywiście, kiedy Dahmer został aresztowany, od razu się do tego przyznał, ale ciała nie odnaleziono nigdy. A zobaczcie, że Hotel Ambassador chyba jako jedyny nie zmienił swojej nazwy, co? Prawda. I dalej jest taki sam, jaki był. Góry maszt. Tutaj też na bramie napis. Ale jedziemy dalej, bo zaraz obok jest jego mieszkanie przejściowe. Apartamenty 808, to tutaj przez krótki czas mieszkał Dahmer, ponieważ przez jego problemy z alkoholem, ze złym zachowaniem wyrzuciła go babcia z domu, więc musiał wyprowadzić się tutaj. Tak samo w tym miejscu nie doszło do żadnej zbrodni, tak jak nie wiem, w hotelu czy tam, gdzie mieszkał wcześniej. Natomiast tutaj wydarzyła się też smutna historia, ponieważ Dahmer przeprowadził jakby napaść seksualną na 13-letnim chłopcu. I pamiętacie, jak wam opowiadałem o tej fabryce czekolady? No to właśnie nie poszedł do więzienia, tylko mógł wychodzić z tego więzienia właśnie na okres pracy w tej fabryce. Natomiast nie mieszkał tutaj długo, bo później wyprowadził się z powrotem do swojej babci, ale interesuje was na pewno jego główny apartament, czyli tam, gdzie znalazła policja wszystkie kości i czaszki, a on znajduje się praktycznie parę minut stąd i właśnie tam się udamy. To będzie tutaj, tak jak ten płot, no. Dokładnie. No i właśnie tutaj dochodzimy do tego finałowego miejsca. Wyobraźcie sobie, że właśnie za tym płotem mieścił się Oxford Apartments. To właśnie tutaj to było ostatnie miejsce zamieszkania Dahmera przed tym, jak trafił do więzienia. To właśnie tutaj zabił 12 osób, to właśnie tutaj wielu sąsiadów zaufało mu, ponieważ dla nich był on zwykłym sąsiadem, który czasem nawet im pomagał. Zabił tu 12 osób, 3 wstrzyknął kwas solny do głowy. Jest nawet taka ciekawa historia, że brat tego dzieciaka, o którym wcześniej opowiadał Kuba, że on został skazany za molestowanie właśnie, czy jego młodszy brat również trafił do Dahmera, do Jeffreya, z tym, że on już nie miał tyle szczęścia. Jeffrey wywiercił mu dziurę w głowie, wlał tam kwas solny, a następnie wyszedł kupić sobie piwo. Stwierdził, że w takim stanie ten człowiek i tak już nie kontaktuje, nie jest w stanie uciec. Ale on jeszcze był w stanie uciec. Wracając tymi ulicami, zobaczył, że właśnie naga postać siedzi obok 2 dziewczyn
i 2 policjantów. Dahmer jak niby nigdy nic podszedł i powiedział, że to jest jego chłopak, że jest pijany i że on go odprowadzi do siebie do domu. Policjanci pozwolili mu na to, mimo to, że dziewczyny nie chciały puścić tego nagiego chłopaka, bo wiedziały, że coś z nim jest nie tak. Chłopak poszedł do jego domu, a następnie dostał kolejną porcję kwasu solnego do głowy i zmarł. To właśnie tutaj Dahmer ćwiartował, jadł, robił ołtarze ze swoich ofiar, formalinował ręce, wrzucał to wszystko do beczki i to właśnie tutaj w 91 roku w lipcu jedna z jego ofiar, niedoszłych ofiar, udało jej się uciec. Znalazł pierwszy patrol, jaki tutaj można było znaleźć. Patrol przyjechał na miejsce, no i zobaczył, co się działo w tym budynku. To wszystko to już jest przeszłość, bo nikt w takim budynku nie chciał mieszkać, a po drugie nikt by nigdy w nim już nie zamieszkał, więc sąsiedzi wspólnie podjęli decyzję, że ten budynek trzeba wyburzyć. Parę lat później budynek został wyburzony i na jego miejsce posadzono trawę. Zobacz, że te domy i tam ludzie mieszkają po drugiej stronie teraz. Natomiast kompletnie się im nie dziwię, że nie chcieli mieszkać. On stał jakoś tutaj i wjazd był chyba od tamtej strony, bo jest górka. Natomiast to, co mnie rozwala, to te historie, pamiętasz? Że śmierdzi u pana w domu, co nie? Bo on rybki mi zdechły, tak, czy coś takiego. Że mięso w ogóle tutaj, chore rzeczy, że tak? lodówka się popsuła i przez to mięso mu się zgniło. Ja tutaj jeszcze chcę wspomnieć o jednej takiej bardzo ważnej rzeczy, że jak dowiedzieli się policja w Milwaukee, co się wydarzyło, przyjechał koroner, przyjechali tutaj wszyscy specjaliści i tak dalej, zaczęli wyciągać na zewnątrz te zwłoki w beczkach, lodówki i tak dalej. Znaleźli szkielet, po prostu cały szkielet w szafie. Co jeszcze ciekawe, on czaszki ofiar malował taką farbą, trochę jak Plastidip, taką gumową, natomiast widziałem zdjęcia, które dopiero po iluś tam latach wypłynęły, zostały odtajnione, ale jak przyjechały media tutaj, wtedy kiedy właśnie FBI wyciągało wszystkie dowody i tak dalej, to żaden z policjantów nie pozwolił wejść nikomu do środka, fotografom, i po prostu powiedział coś takiego: nie chcecie tego widzieć, a to jest najgorsza rzecz, jaką widziałem w swojej historii pracy. Przecież niektórzy policjanci po czymś takim nigdy się już do siebie, nigdy już się nie pozbierali po tym. Tak. No musicie wiedzieć, że tam było poćwiartowanych 12 ciał. No i po tym, jak jego przestępstwa zostały ujawnione, ruszyła cała machina. Dahmer też nie był człowiekiem, który uciekał, który chciał coś ukryć. On dobrze wiedział, że gra została skończona, przegrał tą grę i opowiedział przez parę miesięcy swojemu prawnikowi prawie wszystko z najmniejszymi szczegółami, jak mordował, zabijał i zjadał swoje ofiary między innymi. Stąd też dzięki temu wiemy tyle na jego temat i wiemy tyle na temat jego zbrodni. Tutaj nie można było dostać kary śmierci, więc po prostu przybito mu 15 morderstw. No nie dożył tego, można powiedzieć, szczęśliwych lat, bo parę lat później, sprzątając siłownię, jeden z więźniów po prostu zatłukł go kijem metalowym i nie wiem, czy ten więzień zrobił to dlatego, bo wiedział, kim on jest, czy po prostu może miał schizofrenię, bo tak też mówił, że on nie zabił Dahmera i innego współwięźnia, który z nim akurat sprzątał tą siłownię, bo wiedział, kim on jest, a zabił go dlatego, ponieważ kazał mu jakiś dziwny byt go zabić. No niemniej jednak Dahmer długo nie pocieszył się życiem, no i tak naprawdę nie mi to osądzać, ale był złym człowiekiem, więc sami to ocencie. W momencie, kiedy kręciliśmy ostatnią scenę, ten samochód się cofnął, otworzył okno, słuchał, co mówimy, i tak samo podjechał zaraz kolejny samochód i się pytali, co my tu robimy, bo tutaj jest takie osiedle już chyba nie do końca tak piękne jak całe Milwaukee, że tak powiem. Socjalne, no to było po pierwsze mieszkanie socjalne, a po drugie Afroamerykanów. On mieszkał w takim osiedlu Afroamerykanów. To jest średnia dzielnica, że tak powiem. A dlatego w takim mieszkał, bo no tutaj zwabiał swoje ofiary. No było najprościej, najtaniej, no. Ale też nie była jakaś wielka afera, że chcieli nas bić czy coś, tylko po prostu zagadali, co robimy, zobaczyli kamery, a youtuberzy i trzeba spoko, nie?